Kolejny aspekt a propos legalności i nielegalności w polskim offroadzie, a tym razem zajmiemy się aspektami technicznymi, czyli oświetleniem w samochodach. Czy jest ono legalne, czy jest może ono nielegalne? Kiedy możesz je mieć, kiedy możesz go nie mieć? Tudzież, co mówi na ten temat prawo? Ja jestem Karol. Darek. I jedziemy z tematem. Czyli można zamknąć odcinek słowem to zależy. Tak. Cześć. Kolejny odcinek z serii Jedno życie, drugie prawo i generalnie to jest dość ściśle opisane, jeśli chodzi o oświetlenie, które jest w naszym pojeździe standardowo, bo możemy wyjść od tego. Oświetlenie, które może być zamontowane w pojeździe, które jest homologowane, wychodzi z fabryki, jest ściśle określone i jest w przepisach. To, co najczęściej się robi z oświetleniem. Nie, stop. Nie będziemy Wam tłumaczyć tego, co jest w tych przepisach, co sprawdzicie sami. Poza tym, jak zdaliście prawo jazdy, powinniście znać przepisy kodeksu drogowego. Ja znam. Wiem. Światełka też mogę, ale za długo by to zajęło. Generalnie. Najczęściej sobie dokładamy na przykład światełka do jazdy dziennej, to taki powiedziałbym standardzik. Niestety dodatkowe światła drogowe lub jakiś LED bar lub jakieś dodatkowe światła uzupełniające i tu nie do końca. Tak. I co jeszcze najczęściej robimy? Światła cofania poprawiamy, żeby widać było trochę do tyłu i dodajemy jakieś światełka na boku. To taki powiedziałbym najczęściej spotykany przypadek. Rocklightsy jeszcze. Rocklightsy są najważniejsze. No i to są takie najczęściej spotykane, jeśli chodzi o offroad rzeczy. Światła do jazdy dziennej, najprostsza rzecz. Homologowane, zamontowane, 2 światełka w odpowiednio jest nawet zwymiarowane, ile od dołu, ile od boku, gdzie nie bliżej. Oczywiście, że tak. Nie mogą być szerzej niż tyle, ile i tak dalej. Dobra, to ale jest proste. Ale równie dobrze możesz mieć to w lampie. Możesz. No to zazwyczaj wyjeżdża z fabryki, jest homologowane, niczym się nie przejmujesz. W patrolu to jest. No ale też oczywiście producenci robią takie światła już zintegrowane jako akcesoryjne, czyli aftermarket. I one, jeżeli mają homologację, jest ok. Problemu nie ma. Jest homologacja, przychodzą przegląd, miodzio. To słowo to jest... Ale idźmy dalej. Ja założę ruch antyhomologacyjny. No. Idźmy dalej. Masz samochód, który jest kompletnie seryjny, prawidłowy, wszystko jest ok, ma wszystkie lampy homologowane, wyszły z fabryki i chciałbyś sobie dorzucić dodatkowe światła drogowe. Drogowe to są te długie tak zwane. I co? Wolno czy nie wolno? To zależy. Jeżeli mają homologację do świateł drogowych, to mogą. To możesz zgodnie z prawem dorzucić 1 parę, a w pojazdach powyżej 12 ton 2 pary dodatkowych świateł drogowych załączanych razem lub osobno z normalnymi światłami drogowymi. Poczekaj, stop. Tak, oczywiście zgadzam się z tym wszystkim, ale rozmawiamy o przykładzie aut 12-tonowe, powiedzmy, że, czyli tam te ciężarówki i jest to gwiazdka, która dopuszcza. No ale... I ta inna kasta, o tym nie gadamy, wy się bawcie sami i tak dalej. Tam są inne przepisy. Nie. Dobrze, no to standardowa terenówka może dołożyć 1 parę i ważne jest właśnie to słowo para, bo dojdziemy do LED bara. Ważne jest słowo para, ponieważ tylko i wyłącznie parę możesz dołożyć do świateł drogowych. Ona może być spięta razem z Twoimi światłami drogowymi na jednym przełączniku pod warunkiem, że te lampy mają homologację do świateł drogowych. Nikt się nie przyczepi. Jest jeszcze jedna wartość. Jest wartość, jeśli chodzi o jasność. Nie, tak by wszystkie Twoje światła nie mogą przekroczyć pewnej wartości jasności. W czym to jest określone? W jakiej jednostce? Teraz mi wyleciało z głowy. Lumeny? Ale mogę Ci za 225 000 może być lumenów. Mogą być lumeny, mogą być luksy, mogą być kandele. Przypomnę sobie i będzie tu zapisana ta wartość. Czyli Twoje światła drogowe nie mogą przekroczyć tej wartości. No. Łącznie wszystkie. Tu mówię o pełnej homologacji. To jest to, co możecie zrobić. Takie lampy da się kupić, spokojnie można je zamontować i to działa. Przejdźmy do tematu LED bara. To jest bardzo ciekawy temat. Bo LED bar nie jest parą.
ponieważ LED bar nie jest parą i to jest problematyczne. W ogóle żaden chyba LED bar sprzedawany w Polsce nie jest w ogóle schomologowany do bycia światłem drogowym. Według tego, co ja znalazłem, są 3 firmy, które to robią. 2 z nich to jest Osram i Philips. I one są schomologowane jako światło drogowe. I one są schomologowane jako światła drogowe, a wiesz, jak jest zrobiona homologacja? Bo LED bar nie jest parą. Czyli co, jest zrobione jako na jedną sztukę, musisz mieć 2? Zrobiona homologacja jako 2 światła w jednej obudowie. I to przechodzi. No dobra, no jest to jakiś patent, no. Więc można mieć takiego LED bara, on jest homologowany, że tak by połowa jest lewym światłem, połowa jest prawym. Homologacja to przechodzi, są odpowiednie kwity. Tam pracował Polak. Pracuje Polak, na pewno. To nie wierzę, że jest inaczej. Miodzie. No dobra, no ale to generalnie homologacje dotyczą oczywiście używania świateł na drogach publicznych. No tak. No i teraz my w terenówkach często używamy również świateł w miejscach, które nie są drogami publicznymi. Zazwyczaj, ale często używamy, zdarza się użyć w miejscach publicznych. Po co? Żeby komuś zrobić lądowanie UFO. Żeby kogoś ostrzec o niebezpieczeństwie. tak, żeby mu się zaświeciło w bagażniku zamkniętym. No i tutaj sprawa wygląda w taki sposób, że możemy sobie do naszego samochodu domontować inne oświetlenie, czyli tak zwane okrągłe, LED-bary i inne rzeczy. Nie mogą one być podłączone do żadnych ze źródeł światła standardowo wyposażonego. Tak, czyli nie mogą być na jednym. Tak. Tu mogę sprzedać tipa, można na przykład rozłączyć, czyli jeżeli ktoś by bardzo chciał, żeby jego niehomologowany LED bar świecił mu razem z jego światłami drogowymi, to potrzebuje jeszcze jeden przekaźnik, który będzie je odcinał. Ale po jakiego grzyba w ogóle to robić? Po jakiego grzyba światła drogowe łączyć z LED barem? Bo może być komuś wygodniej włączać. Mieć informację o tym, że się świecą i gdzieś tam może je ustawić w taki sposób. O czym ty mówisz? O jakiej informacji? Przecież LED bar, powiedz mi, że nie widzisz, że LED bar ci świeci. Zazwyczaj świeci ci po masce. No światła drogowe, które masz, lampy, które zazwyczaj masz za maską, no nie będą ci świecić do tyłu. Ale możesz mieć LED bara na orurowaniu, czy na zderzaku. No dobra, okej. No pewnie to widzisz różnicę w świeceniu, ale oko pewnie po jakimś czasie się przypomina. Z drugiej strony, masz zawsze dodatkową parę świateł. To teoretycznie LED bar i twoje światła drogowe są dodatkowym źródłem światła, więc uruchamianie tego na jednej wajsze, jednym przyciskiem jest szybsze. Szybsze, tak. Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł. Nie zawsze. Ja bym się zastanowił, zastanowię się w jakiś sposób zamontować nowe oświetlenie, bo tam się zastanawiałem, jak polepszyć oświetlenie we Wranglerze. Zobaczymy. Troszkę potestujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Nie mam jeszcze takiego pomysłu. Ja uważam, że każde światło, które jest dodatkowe, generalnie w takim samochodzie powinno być włączone oddzielnie. Bo po pierwsze... Na pewno według mnie powinno mieć wyłącznik oddzielny. Bo musi mieć. To jest obowiązkowe. Każde oświetlenie tego typu powinno być w ogóle zrobione na zasadzie przekaźnika. To już z pragmatyzmu elektrycznego, tak? Jeżeli robisz to bez przekaźnika i walisz sobie LED bara na 20 A na przełączniku, spoko. Można. No i tutaj dochodzimy do pewnych rzeczy, interpretacja. Słowo klucz ostatnio. Interpretacja. Generalnie masz zamontowane takie oświetlenie. Czekajcie, jakbyście tak nie wiedzieli, jest 25.01. Polecam sobie zerknąć na Wikipedię. Dzień 25, miesiąc styczeń. Tak. Polecam sobie zerknąć, co się tego dnia podziało. Roku 2024. Dziś i wczoraj. Ciekawe czasy. I teraz tak. Mamy zamontowane takie oświetlenie na samochodzie. Ono oczywiście nie przeszkadza, nie wystaje, nie jest ostre. Te podstawowe wyznaczniki bezpieczeństwa zostały spełnione. Tak. No i teraz policja w teorii, w praktyce nie karze za takie rzeczy i nie wtrąca się do tego. Oświetlenie, które nie jest używane, czyli na pewno nielegalnym jest używanie tego oświetlenia na drodze publicznej, takie, które nie ma homologacji. Homologacji do świecenia na drodze publicznej. Do używania go zgodnie z homologacją, bo to też nie może być tak, że sobie zamontujesz lampy, drogowe z homologacją drogową do przeciwmgielnych i odwrotnie, a odwrotnie się zdarza. Niektóre lampy dostają homologację jako przeciwmgielne, ale wiemy wszyscy, że są używane jako światła drogowe. Ale do brzegu. Czyli generalnie, jeżeli używasz świateł bez homologacji, lamp, oczywiście dostaniesz mandat, ale za samo ich posiadanie policja się do tego nie przyczepia. To jest praktyka. Tak. Inną rzeczą niestety jest,
znajomość też prawa i praktyki, jeśli chodzi o stację kontroli pojazdów, bo tam już posiadanie tego... Cisnęło mi się coś, miałem coś powiedzieć na ten temat, ale stwierdziłem, może jednak się Bo powstrzymam. tam już posiadanie dodatkowego wyposażenia w postaci lamp, które nie mają homologacji, może skutkować tym, że auto nie przejdzie przeglądu technicznego. I tu jest problem. Bo to też chodzi o interpretację i o danego diagnostę, bo jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Tak, i pojawiły się takie w sieci informacje, czy gdziekolwiek informacje, że one powinny być zasłonięte, nawet workiem na świeci, czy ale czymkolwiek zasłonięte. to jest interpretacja prawa tam gdzieś koło 2000 roku na temat czegoś z tym związanym. Jakby tam jest taki wyrok sądu na ten temat i generalnie zasłanianie tego, o ile ma homologację do posiadania na samochodzie, to zostało dopuszczone do obrotów tak by na naszym rynku, tak? No. Przedmioty przyjeżdżające z Chin też posiadają homologację do tego, że mogą tu być. Tak. One posiadają homologację, jasne. Że mogą tu być. To jest dobry żart, no. No więc generalnie zasłonić, nie zasłonić. Jeżeli bym jechał na stację diagnostyczną w celu uzyskania przeglądu, to pewnie dla świętego spokoju bym to zasłonił. Ale generalnie tutaj jest to niejednoznaczne. Nie, no ja zasłaniałem na ostatnim przeglądzie. Ja nie miałem chyba. Bo akurat bagażnik był zdjęty. I jeszcze jedna rzecz. Żebyśmy nie pomyśleli, że posiadanie oświetlenia dodatkowego, które jest odłączone, czyli fizycznie jest niepodłączone. To jest taki problem prawny, że światło, które posiadamy w samochodzie, które jest niepodłączone, jest światłem niedziałającym jako usterką. I to jest gorsze niż posiadanie podłączonego ale wyłączonego. Chodzi o to, że jeżeli masz niepodłączone światło w samochodzie, źródło światła w samochodzie, nadążasz. Styki mi zwarło. No. Posiadasz LED-bara i doszedłeś do wniosku, że jedziesz na przegląd i pokazujesz panu, że masz tego LED-bara, ale on jest niepodłączony. Tu jest przewód. Tak? To jest źle, bo jest niesprawny. A wszystkie zamontowane w samochodzie narzędzia, rzeczy zamontowane w samochodzie, akcesoria muszą być sprawne. Także tutaj trafiłem na taki przypadek. Trafiłeś na orzeczenie sądu, czy co? Nie. Trafiłem na taki przypadek w internecie, że takie rzeczy mogą być potraktowane jako niesprawne. Z drugiej strony praktyka jest taka, że nikt nie weryfikuje tego, czy to świeci, czy nie świeci, bo przecież nie może świecić, bo jest bez homologacji, więc... Jest to załamane. No i w sumie to nie wiem, czy to coś zmieniło. Nie, no czyli po prostu można, ale ale można, ale czasem można, tak. a czasem nie czyli można. W teorii, jeżeli chcesz to zrobić w 100% poprawnie, to jeżeli trafisz na osobę, która będzie bardzo chciała, żeby było źle, to nic nie zrobisz. No nie. No dlaczego? Czyli kupujesz bardzo drogiego LED-bara, który ma homologację jako światło drogowe i podpinasz sobie tako światło drogowe. Tak. I wtedy generalnie możesz mu powiedzieć, żeby się wyspowiadał z pomysłu, że chciał ci nie podbić przeglądu. Tak, to jest jedyny przypadek w pełni 100% legalny. Czyli jedna para dodatkowych świateł drogowych, ale jak już wiemy, para czasem znaczy jeden LED-bar. Ale wtedy podejrzewam, że musisz biegać z tym papierem, żeby mu to udowodnić. Oznaczenie homologacji jest na tym, po dwóch stronach, tak żeby nie było wątpliwości. Aczkolwiek może się trafić taki, który stwierdzi, że to nie wystarczy. Czyli generalnie diagności na pewno są bardziej przychylni do życia niż Urząd Skarbowy, ale to jest nadal państwo w państwie. Tak. Według mnie mają dość szeroką interpretację i problem jest taki, że jeżeli odmówią ci badania technicznego, uznają, że samochód nie jest odpowiedni do badania technicznego, zabierają ci dowód rejestracyjny, musisz naprawić usterki i masz 2 tygodnie na to, żeby do niego wrócić. Kiedyś mogłeś po prostu sobie pojechać do innego, stwierdzając, że tamten się nie zna. Teraz już się od niego nie uwolnisz. Możesz oczywiście odwołać się i jest taki organ, jest taka przewidziana sytuacja, w której tak zwane komisyjne badanie techniczne. Czyli na badanie techniczne bierzesz człowieka, który już jest, że ma te wszystkie uprawnienia rzeczoznawcy i tak dalej. Ale zakładam, że jak zwykłego przeglądu nie przeszedłeś, to tym samym samochodem tego też nie przejdziesz. Znaczy musisz mieć bardzo... Musiałbyś to wszystko podemontować i faktycznie zrobić. Niekoniecznie podemontować. To musiałbyś mieć po prostu świadomość, musiałbyś mieć interpretację prawną do każdej modyfikacji, jaka tylko jest. Wracając do meritum, generalnie da się, jest to drogie. Jeżeli nie chcemy być w 100% legalnie z drogą publiczną, czyli używać na drodze publicznej, możemy
mieć oświetlenie, które używamy poza drogą Czyli najlepiej publiczną. by było mieć takie chowane, i żeby na przycisku ono się wysuwało. No, kiedyś samochody miały takie światła, wiesz. No miały. Było parę takich. No i cóż, tyle. Dobiegając do końca, czyli czasem można, czasem nie można. To zależy. Dzięki. Cześć. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.